Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o białoruskim pułku Kalinowskiego, którego żołnierze walczą na Ukrainie. Zanim zaczniemy rozmowę, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. To Państwo sprawiacie, że ten program mogę realizować. Jeśli pozostali słuchacze jeżeli uważacie Państwo, że warto wspierać ten program, wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl, tam można to zrobić. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Dzisiaj w Układzie Otwartym bardzo specjalni goście, żołnierze pułku Kalinowskiego, a niezwykli żołnierze, bo jest wśród nas dowódca pułku Kalinowskiego, Paweł Dziaďka-Szurmiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ernest, który jest żołnierzem, jednym z żołnierzy pułku Kalinowskiego. Dzień dobry. Też dzień dobry. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Zacznijmy od tego, w jakim dzisiaj stanie jest wasz pułk i co dzisiaj, gdzie żołnierze walczą i co robią. Poczynaj. Witam wszystkich. Tak, pułk Kalinowskiego już praktycznie 3 rok jest na wojnie. Dla nas to jest dość duży okres tego naszej walki, ale przed tym też Białorusini inni bronili Ukrainy jeszcze w czasie tak zwanej operacji antyterrorystycznej. Tylko w 2022 roku już o wiele więcej Białorusinów przyjechało, żeby bronić Ukrainę przed najazdem rosyjskim. I dla nas to niezwykle ważna historia, bo tutaj walczymy zaraz o wolność nie tylko Ukrainy czy Białorusi, a o wolność całej Europy. I to trzeba dobrze rozumieć, bo teraz ta agresja, ona naprawdę zagraża całej Europie, całemu światu cywilizowanemu. Także dla nas ta walka jest bardzo ważna i pułk Kalinowskiego jest jedną na pewno z najliczniejszych formacji monoetnicznych w Ukrainie. I Białorusini do tej pory do nas dołączają się. Też mamy niestety straty niesiemy też, ale to jest wojna. Także bierzemy czynny udział w tej wojnie i chcemy osiągnąć wolności dla Białorusi przez zwycięstwo Ukrainy. Jak dzisiaj duży jest pułk Kalinowskiego? Nie możemy szczegółów. ujawnić tych informacji, Okej. ale jak już powiedziałem, jesteśmy najliczną jednostką monoetniczną w Ukrainie. A jakie dzisiaj są nastroje? No bo wojna jest w trudnym momencie. Nie? Jest trudniej i chyba mniej optymistycznie niż było na początku. Коли ласка, давайте. Каб була хутка і спритна, я по-білоруську хутка, а Ернест по-польську буде казати. Teraz настрой. Одні хлопаті już одні з бойових підрозділів вже працюють на фронті, інші, другі проходять бойове зглажування і у хуткім часі долучаться до їх. Полк весь час у бойовій праці, відбуваються ротації. Після виконання бойових завдань хлопці відходять на відновлення, реабілітацію, кому потрібно лікування, курси і бойове зглажування і знову до бойової праcy. Tak, dzisiaj mamy proces to, że część ludzi naszych przechodzi ćwiczenia, szkolenia, druga część też pracuje już na pozycjach i prowadzi swoją pracę bojową. I ogólnie jesteśmy w trakcie też pracy bojowej praktycznie bezustannie. A są rotacje też? Odbywają się? Też odbywają się rotacje, bo mieliśmy przed tym odpoczynek po takiej intensywnej pracy bojowej. Także odpoczynek u nas jest normalną rzeczą. U nas w Polsce teraz pojawiły się informacje o tym, że z armii ukraińskiej dużo żołnierzy dezerteruje. Jak wy na to patrzycie? Jak to... Tak, jest
праблемы есть, але гэта расійскае псо. Это все просто кажуць, третий год войны, 3 года войны, всем цяжка, але больш в этом, еще раз скажу, расійскага і псо. Ну, то jest Propaganda. tak, to jest dezinformacja, więcej dezinformacji rosyjskiej niż rzeczywistości. Bo tutaj no, jest aktywna tak zwane IPSO. I Co to jest IPSO? to jest ono się, to jest takie zaszyfrowane information, coś tam, to jest Aha. akcje, które prowadzone właśnie w trakcie wojny, kontrpropagandowe takie, Okej. informacyjne. I to prowadzi właśnie, dużo aktywno w tym bierze udział Rosja. Mhm. Czy te informacje waszym zdaniem są mocno przesadzone o ilości dezercji? No tak, ja powiem tak, że w naszych szeregach tego typu zdarzeń w ogóle nie ma. Wiadomo, że w ukraińskiej armii wszystko, to jest ogromna armia liczebna, która liczy 1 000 000 ludzi i tam wszystko się zdarza, ale co do skali tej, no, u nas na pewno tego zjawiska nie ma. To ja mogę z pewnością powiedzieć. A jak jesteście dzisiaj wyposażeni? Czy brakuje wam sprzętu? Збройні сили України нас забезпечують зброєю. Амаль што ўся зброя у нас натовская. Всем неабходным, но трэба разумець, што калі ты жадаеш ваяваць яшчэ лепш, каб у цябе як мага больш было карысці, то ты мусіш таксама вкладацца в это, шукаць сродкі, каб дронов не бывает никогда много, достаточно. А само автомобилей таксама весь час не бывает дастатковым. No, dostajemy wiele takiego wsparcia i przede wszystkim sprzętu bojowego, uzbrojenia od sił zbrojnych Ukrainy, ale tego no, nie ma, nigdy nie ma wystarczająco, żeby powiedzieć, że wszystko mamy zapewnione, bo na przykład potrzebujemy jak najbardziej drony bojowe, bo to jest takie, no, u nas to się nazywa rozchodnik, czyli to jest coś, co zużywa, coś wykorzystuje się, bo drony FPV to jest dron jednorazowy. On leci one shot, one kill, jak to się mówi. Także tutaj co do sprzętu, co do samochodów też są potrzeby zawsze, bo no, to się zużywa. Samochód się zużywa szybko na wojnie. Też dostajemy często samochody, które no, już w takim opłakanym może częściowo stanie, czy no, już po jakimś intensywnym użytkowaniu, a u nas oni już się zużywają jeszcze bardziej intensywnie. A propos samochodów, to czy wiecie, że słuchacze tego programu zebrali pieniądze i dostarczyliśmy ciężarówkę, która miała ciągnąć armatę. Ona jeszcze pracuje tam? Tak, ona pracuje. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Właśnie ta ciężarówka właśnie czołgała naszą armatę, przywoziła. I ta armata zrobiła kawał dobrej pracy dzięki temu, że miała właśnie ten samochód. Tak, dziękuję ciężarowy. bardzo za to wsparcie. Super, to Bardzo dziękujemy Państwu, bo to Państwo... Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Słyszałem, że też koło tam pod Białgorodem gdzieś jeździła kiedyś. Między innymi tak. Także to wsparcie jest bardzo ważne Super. i jesteśmy bardzo wdzięczni. To cieszymy się bardzo, że pracuje. To może tak, zapytam o wasze osobiste losy. Możecie powiedzieć, jak może powiedzieć o tym, jak ty trafiłeś do pułku i jak zostałeś dowódcą tego pułku? Kiedy wjechałeś z Białorusi? Jak wyglądała twoja historia, Pawle? На старте войны, окей, по-беларуску. По-беларуску. Весь час жадаю пачаць по-польску. На пачатак вайны я знаходзіўся ў Злучаных Штатах Амерыкі, у ЗША. И моя жена, она громадянка Украины. Моя жена, она живет, и сейчас она находится в Миколаеве. Утром 24 лютого я прочнулся от того, что мой телефон весь был w powiadomieniach. Tak, na początku wojny Paweł był w Stanach Zjednoczonych, a jego żona jest z Nikołajewa, z Ukrainy. I jak się zaczęła wojna, on zaczął dostawać powiadomienia o tym, co się stało.
To byłeś Що sportowcem, Tak, wioślarzem. Так, був спортовцем, Так. так. Sportowcem, wioślarzem to było już inne życie. Mhm. І адразу пасля гэтага я прыняў рашэнне летець в Украіну, спатрэбіўся нейкі час, прыкладна тыдзень, набыць квіткі, і хлопцы, якія ў Злучаных Штатах нам дапамагалі, яны набывалі абладанне, бронекамізэлькі, каскі, щоб было з чим летець в Україну. Угу. Ну і постановив практично одразу поїхати на Україну. Там ж було теж таке спарче місцевих от білорусинів, які właśnie też pomagali w zakupie kamizeli kuloodpornych, hełmów i tak dalej. Także Paweł praktycznie od razu postanowił wylecieć do Ukrainy. Я казав, 1 сакавіка я быў уже в Варшаве, а 7-8 сакавіка ўжо ва Украіне. No, 1 marca wyleciał, 8 już był w Ukrainie. Потрапіў адразу до беларусаў, якія по-нашаму, пасля таго, як мы прыехалі, на наступны дзень нават было агалошана аб стварэнні батальёна імя Кастуся Каліноўскага. І пасля гэтага пачаўся наш баявы шлях. Ну і трапіў одразу до білорусинів, і потім, як прилечив, już наступного дня було оголошено о утворенні батальйону білорусинів. Także тут wszystko się zaczęło. Спачатку гэта быў Ірпень, баявы шлях наш Ірпень. Пасля гэтага мы патрапілі в Мікалаев, воевали под Мікалаевам. Пасля гэтага дапамагалі захапляць плацдармы на Інгульце. Все чулі Давыдов Брод, мы працавалі побач. Пасля гэтага мы былі ў Северодонецку, под Лисичанском. Пазней была Запорожская область, гэта Гуляйполе. І в осені 22 года мы потрапілі ўжо в Бахмут. На початку був то Ірпень, відомо, оборона ogólnie Києва. Потім mieliśmy Mikołajów, gdzie też prowadzone były różne operacje. Jedna z najbardziej wiadomych tam pod Dawidem Brodem. Później Guляйполе pod Zaporiżem i jesienią 22 roku Bachmut. Co było najtrudniejsze? То есть гэта розны досвед, але для мяне сама под Мікалаевым в конце красавіка 22 года так сталось, что в одной из операций мы атрымалі такі досвед, который на цэлае жыццё он был я яго памятаю. Нават калі я атрымаў параненне, для мяне не было то так страшно, як той досвід, що перед Великднем 22 года. Najbardziej takie wrażenie było doświadczenie pod Mikołajewem, kiedy trafili bardzo, bardzo takie gorącej walki i to było najbardziej takie przerażające przed Wielkdzień. Tak. Czyli przed Wielkanocą miało to miejsce. A w które momenty były takie najbardziej, w których jakby odnieśliście największe sukcesy, które były największym dla was takim przeżyciem? Про гэтыя моманты цяжка казаць, яны все розныя, але, напрыклад, мой баявой шлях в Ірпені пачаўся з таго, што мы прыбылі на лакацыю, на месца, дзе мы павінны былі трымаць абарону, і там сустрэлі украінцаў, хлопцаў, якія былі з досведам, якія некаторыя ўжо ваявалі в Афганістане, перад тым ваявалі з 14 года ў так званым АТО. І яны вельмі, з адным з іх я пазнаёміўся, я памятаю, як гэта быў Володя, Володя Бронза, покліч пазыўны Бронза. І ён быў вельмі здзіўлены, што беларусы здесь, под Киевом, будуць вальчыць, ваяваць разам з імі, дапамагаць ім. Но он дуже прыемна быў здзіваваны. Але і мы праз паўгадзіны мы з ім стаялі, размаўлялі, і пачаўся обстрэл, і
Першие ж мины потрапили... Так стало, что мы стояли друг до друга. Мина прилетела ему за спину. Нас двоих выбросило в коридор. Але я встав, он ні. І він отримав одразу смертельне поранення. І щось там 3-4 минути його не стало. Я зачинил ему в очи, мы его погрузили в пикап. Вот для меня так именно бойова праця почалась. Ну, тут może nie do końca było zrozumiane pytanie, ale to jest, chodzi o to, że była taka też bardzo historia, która zrobiła na dziadka wrażenie, to było jedna z pierwszych walk jeszcze w Irpinie. Same pierwsze. Pierwsza walka w Irpinie, gdzie bronili budynku i poznał się tam z jednym Ukraińcem, Володя Brąza, jego był pseudonim. I on był zdziwiony w ogóle, że Białorusini walczą o Ukrainę i oni zdążyli się zaprzyjaźnić, ale był ostrzał z moździerzy i on stał po prostu w otworze, gdzie są drzwi i dziadko stał za nim i mina, jak wybuchła mina, to on dostał odłamki, praktycznie zginął na miejscu, ale osłonił jakby swoim ciałem dziadkę Pawła. I to było takie, no, duże wrażenie na niego sprawiło to. A ja mogę pomóc z przetłumaczeniem tego pana pierwszego pytania? Nie, ale on, czy O sukcesy pan się pytał. ten Ukrainiec przeżył? Czy On nie zginął praktycznie na miejscu. Nie, ja йому Tak, zachinił. zamknął, no, prosto ему oczy. Także to było takie wrażenie właśnie. Bo wcześniej nie byłeś żołnierzem, czy byłeś... Так стало, що я не... Коли був юнаком, жадав бути військовцем, але так стало, що ніколи в армії я не був. Я цілий час був військовцем, вибачаюсь, не військовцем, весь час був спортовцем, як я вже казав, в минулому житті. Потім виступав по ветеранам, працював так само на будовлі, хмарочоси будували. Ось. А так стало, що пришлось стать wojskowcem. No, nigdy nie był wojskowym, ale od dziecka marzył być wojskowym. Ale no, życie się potoczyło inaczej. Był sportowcem. Profesjonalnym sportowcem. I po czym też brał udział w takim weteranckim ruchu sportowym, tak, też. A po czym już pracował normalnie na w budowli wieżowców. No ale przyszła wojna i co? I stał wojskowym. Tak, taka konieczność była. Kiedy byłeś ostatni raz na Białorusi? За 3 tygodnie do początku wojny. Czy 3 tygodnie przed początkiem? Tak jest. A może powiedzieć o sobie, Erneście, jak ty trafiłeś? U mnie dość długa droga. Ja jako jeszcze dokumentalista, reporter, jeszcze byłem na Ukrainie od 14 roku. I tam, tak by mówić, byłem w różnych gorących takich kropkach pod Donieckim aeroportem, w Pieskach, też w innych miejscach i tam też poznałem chłopaków, pierwszych naszych Białorusinów, którzy walczyli o Ukrainę jeszcze wtedy. To nie było takim, powiedzmy, mainstreamem. A po czym była taka przerwa, pracowałem dokumentalistą, współpracowałem z telekanałem Bielsat, a w 22 roku pojechałem tam, żeby też popracować reporterem, ale tak się stało, złożyło, że troszkę życie się zmieniło. No i jednocześnie również z kamerą wziąłem też karabin do ręki, ale też pracuję głównie zaraz, wspieram pracę taką informacyjną. Jestem kierownikiem Centrum Prasowego Pułku Kalinowskiego, ale jako taki korespondent wojenny biorę też udział z chłopakami, wychodzę z nimi na pozycję, no i wykonuję tą samą pracę, co chłopaki też równocześnie. Jak się ta wojna z waszej perspektywy zmieniła od momentu, kiedy tam zaczynaliście, kiedy byście
pod Kijowem. Jak dzisiaj wygląda? Нават я по-іншому скажу, что она ад пачатку была не для шматлікіх добраахвотнікаў з захаду не такая, якой яны былі звыклыя. Так, было шмат добраахвотнікаў са ўсяго свету, але калі, напрыклад, там хлопцы служылі во французском іншаземным легіёне і потым потрапілі вось ва Украіну, то было іншае. Там они да гэтага яны мелі падтрымку хелікоптераў, артылерыі, добрую сувязь, і яны дыктавалі умовы. А там на пачатку вайны все было наадварот. І это такой был не надта прыемны для іх досвід. Ну а зараз за два... Так, вибачаюсь. Nawet na przykładzie ochotników z Zachodu można powiedzieć, że oni mieli zupełnie inne doświadczenie ze swojego tam, powiedzmy, jakichś misji zagranicznych, bo tam mieli zawsze jakieś wsparcie helikopterów, dobrą łączność, artylerię, czy tam służąc w Legii Cudzoziemskiej też zupełnie wszystko inaczej wyglądało, ale wojna w Ukrainie to zupełnie dało im inne doświadczenie, bardzo ciężkie. І зараз на гэты момант бачна, наколькі новыя тэхналогіі ўплываюць на ўсё гэта, асабліва БПЛА, дроны, да проста мяняюць там картину боя, тому что меняются ланцуги логистичные, корректировка артиллерии, или нават так бывает, что сродки БПЛА навогул заменяют артиллерию, коли недостатково боеприпасов, ці нема на артилерії, яка працювала на потрібну відстань. Угу. No, wojna ogólnie się zmieniła technologicznie, bo powiedzmy drony, oni bardzo mocno zmienili pole walki i wszystko inaczej się odbyło niż w takiej normalnej wojnie. Bo często nawet drony zamieniają artylerię, kiedy nie wystarczy pocisków, to oni mogą właśnie tą rolę wypełniać i wykonywać te same zadania. A czy kiedy się czyta relacje rozmaite z różnych źródeł, no to wynika z tego, że teraz ofensywa rosyjska ciągle postępuje. Jak wy to widzicie? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy rzeczywiście Rosjanie mają teraz przewagę? Rosjanie mają перевагу, по-перше, в людськім ресурсу. І тут треба особливо адзначыць, што все размовы про другую армию света, про таленты их там, генералов, тое, что нам казали с конца, весь час казали, там, наполеоновские войны и там другая, як кажуть в России, Великая Отечественная война, другая Сусветная война. Все это миф. Россия может воевать только заваливая противника людским ресурсом, мясом или військовою технікою, яка, як правило, у їх танная, тому що вона повинна бути масова, не технологічна, а масова. Вони воюють тільки масою і кількістю. No, ogólnie to jest mit odnośnie tej drugiej armii światu, bo Rosja, tak jak i za czasów II wojny światowej, walczy przez przewagę ludzi i sprzętu bojowego, czyli to tak zwane też mięso armatnie, które po prostu no, ma kluczową rolę właśnie w przewadze. Mhm. Ведаю, што Польша адна з тых краін, которая больш за ўсіх дапамагае Украіне, і дзякуй ёй за гэта вялікае. І вайна Украіна, народ Украіны сваім духам даказвае, што як бы там ні было, калі ва Украіне хапае ўзбраення і абладання, она
не толькі стрымлівае, і робіць контрнаступы. І яшчэ раз, это міф пра другую армію света, таму што зараз Украіна ваюе не супраць двух ядерных дзяржаў: Расіі і ўжо Паўночнай Кареі. Пры гэтым Іран, Кітай, Паўночная Карея дапамагаюць Украіне. Выбачаюсь, не Украіне, а Расіі. Но при всем этом, калі ва Украіне хапае узброення, она ладзіць моцны супраціў і не толькі. No, jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za duże wsparcie dla Ukrainy, naprawdę w sprzęcie bojowym. I ten sprzęt właśnie dużo pomaga Ukrainie utrzymywać właśnie obronę. I Ukraina zaraz walczy przeciwko dwóch mocarstw jądrowych, powiedzmy Korei Północnej i Rosji. I to wsparcie z zachodu, z Polski, ono bardzo pomaga jednak utrzymywać nawet tak liczne wojska i tak, no to właśnie takie mocne natarcie. Mhm. Ale czy w tej chwili Rosjanie mają z waszego punktu widzenia przewagę? No bo jak się czyta doniesienia z frontu, no to posuwają się naprzód. Ёсць такія кавалкі фронту, дзе яны стратэгічна і тактычна важлівы, таму расіяне канцэнтруюць там, магчыма, ўсе свае рэзервы ці значную частку сваіх войск, і яны именно дакладна масай, колькасцю людзей, не гледзячы ні на якія страты, они намагаюцца як мага хутчэй больш захапіць тэрыторыі, каб і захапіць гэтыя тактычныя і стратегічныя важныя для іх пункты. Tak, są takie odcinki frontu, które bardzo ważne dla Rosjan taktycznie, strategicznie i oni tam po prostu robią taką przewagę liczebną, no i przełamują za wszelką cenę te odcinki frontu, no bo oni dla nich mają kluczowe znaczenie. Але галоўнае, што я кажу, яны не лічацца ні в якім разе, колькі людзей там загіне, якія страты они там понесуць. І, тэхнікі у них мы бачым все, што нават не памалу, што она скончваецца. Людзей они не лічаць ад слова зусім. No tak, nie liczą się po prostu z żadnymi stratami, czy w sprzęcie, czy w ludziach tym bardziej, bo dla nich to nie jest żadna jakaś wartość, ludzkie życie, także mogą sobie pozwolić na takie właśnie zużycie, powiedzmy, ludzi. Tak, no to dochodzą nas informacje o tych ogromnych stratach rosyjskich, no też pewnie duże są po stronie ukraińskiej, ale czy waszym zdaniem jak widzicie najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące? Skoro oni ciągle mają tych ludzi, mogą tego mięsa armatniego dostarczać bardzo dużo. Зараз мы ўсе бачым там сейчас за выбарамі ў Злучаных Штатах Амерыкі, і тут ужо адміністрацыя Байдена, ей засталося працаваць уже сколькі, 1,5 месяца, але яна вырашыла выкарыстоўваць. Трэба было рабіць гэта раней, але трэба па максімуму выкарыстаць гэты час. І зноў жа бачым, што в Европе не все, але краіны кажуць аб тым, што невзіраючы на то, што будзе ў Злучаных Штатах, мы будзем дапамагаць Украіне. Таму я маю надзею, што нават за эти 1,5 месяца яшчэ больш зброі і больш магутнай зброі потрапіць в Украіну. Маю nadzieję. Obserwowaliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych, a teraz jeszcze przez 1,5 miesiąca będzie administracja Bidena, która trochę ze spóźnieniem, ale jednak nasila tą pomoc militarną dla Ukrainy. Też kraje europejskie świadome i mówią, jest taka informacja, że nawet nie patrząc na to, czy będzie tam następna administracja Trumpa wspierać Ukrainę, czy nie, oni będą dalej kontynuować tą pomoc. No i liczymy na to, że ta jednak pomoc będzie liczna i od niej zależy jakby los dalszej sytuacji na froncie. Ale mówi się, że też armia ukraińska ma olbrzymie problemy z zasobami ludzkimi, to już nie tylko sprzęt, ale też mają problem z żołnierzami, których brakuje. Так, такія праблемы ёсць, но трэба разумець, таму што параўнаць патэнцыял, людскія рэсурсы, не патэнцыял, а людскія рэсурсы в России и в Украине, это
в несколько раз, некалькі разоў в Расіі яны больш вялікія. Так, праблема з гэтым ёсць, но на пачатак вайны Украіне навогул давалі 3 дні, і все будзе скончана. Уже 3 года вайна. Будзе зараз 3 гады, як яна цягнецца. Ну, zasoby ludzkie ograniczone są w Ukrainie, to nieporównywalne z Rosją, no ale Ukrainie na początku wojny dawały, że ona w ciągu 3 dni padnie, a trwa ta wojna już 3 rok. A uważacie, że jakby jest na tyle Ukraińcy i wy, wszyscy, którzy walczą, mają na tyle jeszcze zasobów, że to możecie myśleć optymistycznie o tym, w jakim kierunku ta wojna się potoczy? No, ja może od siebie powiem, że jesteśmy na pewno optymistami, skoro jesteśmy jeszcze tu i z Państwem też rozmawiamy jako żołnierze Pułku Kalinowskiego w składzie Sił Zbrojnych Ukrainy i nasze chłopaki walczą 3 rok na froncie. No, wierzymy w to i no, rozumiemy, że nie ma innego wyjścia. Musimy, to jest walka o życie i śmierć cywilizacji europejskiej. І не толькі трэба разумець, што для нас, беларусаў, асабліва тых, хто там ваююць ва Ўкраіне, шлях дадому, да зменаў у Беларусі, это праз перамогу Украіны, і ці каб у Расіі пасталі такія ўмовы, калі у іх не будзе магчымасці лезть в справы Беларусі, Украіны, Польшы, Прыбалтыкі, Расія будзе заўжды жадаць туды лезть. Она 300 лет назад рабіла гэта, зараз гэта робіць, і яна будзе заўжды жадаць гэта рабіць. Але трэба зрабіць такія ўмовы, каб у ёй не было на гэта ресурсаў. Таму мы ваюем там. Для нас гэта толькі адзіны шлях дадому. No, jest dla nas jedna droga do domu, to jest przez zwycięstwo w Ukrainie, powrócić się do Białorusi, żeby powstały takie warunki dla Rosji, żeby ona nie chciała i nie miała chęci wtrącać się do spraw białoruskich, co przez ostatnie kilkaset lat się odbywało. I właśnie trzeba wszystko z naszej strony uczynić w tą stronę, żeby Rosja no, nie chciała w ogóle się zajmować sprawami Białorusi, a żeby Białorusini decydowali o swój własny los. A jak oceniacie dzisiaj poziom morale w ogóle armii ukraińskiej i u was, i w Pułku Kalinowskiego, ale też szerzej w armii ukraińskiej? No bo dochodzą nas takie głosy, że no nie jest już tak dobrze, jak było 2 lata temu, co jest zrozumiałe, ale pytanie, czy tak jest, czy to potwierdzacie? Вайна ідзе, праз 3 месяца будзе 3 гады, як ідзе вайна. Гэта вельмі цяжка, і гэта зразумела. Но як мінулае пытанне, у нас няма іншага шляху, у нас няма іншага выбару. І так, в Расіі таксама есть стомленасць ад вайны. Яна таксама сутыкаецца з вялікімі эканамічнымі праблемамі. І мы разумеем, што зараз хто каго перацісне, хто перацерпіць, не ведаю, як сказаць. Так, Украіна вельмі залежыць ад дапамогі Захада. Яшчэ раз, моя ўласная думка, калі Захад належным чынам будзе дапамагаць з узбраеннем, Ukrainy все atrzymaється. No, 3 rok już, jak powiedzieliśmy, już za 3 miesiące, 3 lata, jak się toczy ta wojna. Wiadomo, że jakieś tam zmęczenie jest i w Rosji też to zmęczenie się odczuwa i tutaj kto kogo jakby właśnie zwycięży przez właśnie takie, nie wiem, moralsze, ale powtórzę, że wszystko będzie też zależało od wsparcia z Zachodu, o ile Zachód będzie dalej wspierał Ukrainę. A to porozmawiajmy o Białorusi. Co dzisiaj, jak jest, bo zapewne macie informacje od swoich przyjaciół, rodziny, jakie dzisiaj są nastroje na Białorusi, jaka jest sytuacja wewnętrzna w Białorusi? No, sytuacja na pewno nie jest najlepsza, bo Białoruś stała się też taką placówką do tego, żeby tą agresję przeciwko Ukrainie rozpocząć. Ja o siebie powiem, że większość Białorusinów na pewno tego nie poparło.
nawet były jakieś tam protesty, ale wiadomo, że w Białorusi zaraz jest, no, to jest taki kraj, gdzie ja to nazywam taki default prawniczy, czy to, jak to się mówi, że brak tam żadnych wolności, praw obywatelskich, to jest no, sytuacja porównywalna z latami 30. Związku Radzieckiego. To jest terror, prześladowania. Mówię o zwykłych nawet ludziach, którzy robią jakiś tam komentarz, czy jakieś odniesienie do jakichś takich spraw przeciwko nie, zgodnie z tam polityką władzy i oni mogą się dostać do więzienia. To już naprawdę sytuacja dużo dramatyczna od nawet 20 roku, bo no, państwo łukaszenkowskie zaraz prześladuje wszystkich i terroryzuje. A co do na przykład naszych ochotników, to oni są, pułk Kalinowskiego jest teraz uznawany przez państwo łukaszenkowskie organizacją terrorystyczną. Chociaż my uważamy, że reżim łukaszenkowski jest teraz organizacją terrorystyczną w skali państwa i chcemy to zmienić, bo widzimy, że sytuacja jest, no na pewno jest to od całego kierowania Łukaszenki, od tych już kilkudziesięciu lat jest naprawdę najgorsze względem praw obywatelskich, praw człowieka i tutaj nie idzie to w dobrą stronę, a Łukaszenko dalej jest takim wasałem Putina i nie jest to też, no, my uważamy, że Białoruś teraz jest takiej permanentnej, nie wiem, okupacji rosyjskiej. Nie jest to w pełni wolne państwo i no, nie ma tam żadnego już śladu demokracji, jakiejś wolności. To trzeba dobrze rozumieć, że tu za wschodnią granicą i dzieją się naprawdę też drastyczne rzeczy, chociaż nie ma tam wojny, ale toczy się tam walka przeciwko własnemu narodowi. Mhm. A czy widzicie jeszcze potencjał do tego, żeby Białorusini w środku się zerwali do buntu i tak jak kilka lat temu wyszli na ulicę i żeby opozycja, czy ma jeszcze siłę do tego, żeby tych stłamszonych ludzi poderwać? Як все залежыць в першую чаргу ад беларускага народа і беларускага народа, які жыве в Беларусі. Мы павінны гэта разумець, але ніхто нас, беларусаў, вольнымі за нас не зробіць. Калі мы будзем чакаць ад Злучаныя Штаты Амерыкі ці Еўразвяз, нам так, мы думаем аб тым, што яны нам дапамогуць, але гэта павінны пачаць мы, і за нас ніхто нас за вольнымі не зробіць. Калі нехта там, ты роўна сядзіш в гэтым крэсле, і за цябе нехта нешта зрабіў, то не трэба здзіўляцца, што потым за цябе вырашаюць, дзе наступны раз ты будзеш сядзець і што ты будзеш рабіць, умоўна так скажам, што з Лукашэнкай зараз і адбываецца з боку Расіі. Ну, nikt za nas samych, za Białorusinów nie uwolni Białorusi. To jest wszystko w naszych rękach, bo można siedzieć na krzesłu, ktoś decyduje, gdzie ty będziesz następnym razem siedział, tak jak z Łukaszenką. Także wszystko jest w rękach białoruskiego narodu. No od siebie powiem, że nikt już nie wróci ta jakaś taka miłość do Łukaszenki, czy uznawanie jego przez przez białoruski naród, bo to jest naród, który bardzo mocno ucierpiał i ja myślę, że ludzie czekają odpowiedniej chwili i momentu, żeby powstać przeciwko Łukaszence. No my jako ochotnicy Białorusini będziemy wspierać ten ruch, no ale też nie zwolnimy my jako pułk Kalinowskiego Białoruś. To jest udział ma być wszystkich Białorusinów, czy z zewnątrz Białorusi, czy wewnątrz Białorusi tym bardziej. Także tutaj moim zdaniem, że przyjdzie czas. To jest też jak taka sprężyna, którą mocno można ściskać, ale kiedyś ona się rozciśnie. A na ile wy jako pułk Kalinowskiego macie kontakt z innymi działaczami białoruskiej opozycji, z tym rządem na wychodźstwie, z
no, z różnymi elementami, z różnymi członkami, z różnymi ludźmi, którzy są postrzegani jako białoruska opozycja. Czy macie ze sobą kontakt, czy raczej to jest takie bardzo rozproszone? Першае, шчырае дзякуй звычайным беларусам, беларускім дыаспорам за дапамогу. Таму што за ўвесь гэты час самая значная дапамога, самая вялікая і значная, магчыма, і адна, гэта была дапамога ад звычайных беларусаў. Таму што, на жаль, пака тое, што называюць дэмакратычнымі сіламі, яны вельмі баяцца ўсіх мілітарных тэматаў, лічаць, што праблема і Лукашенка сам сабой неяк знікне, рассасецца. Вось. Маем надзею, што ўсё ж разуменне ім павінна прыйсці, што мы ўсе жадаем, каб все адбылося мірным шляхом, але трэба лепш рыхтавацца да мілітарнага варыянту і каб все адбылося мірна. Вось. І таму мы здесь, і мы ладзім гэты мост паміж намі і тымі дэмакратычнымі сіламі. Маем надзею. No, po pierwsze chcę podziękować diasporze białoruskiej, która najbardziej, najwięcej pomagała, na pewno jak nikt. Niestety tak nie tak jak siły demokratyczne białoruskie, opozycyjne, ale tam jesteśmy z nimi w kontakcie, ale tutaj no, trzeba bardziej się brać już do pracy i nawiązywać taką współpracę, a my jako Pułk Kalinowskiego jesteśmy takim pewnym mostem pomiędzy siłami demokratycznymi, na przykład Ukrainą, czy nawet gdzieś, no może nie Polską, ale jako taki most między Ukrainą a siłami demokratycznymi i trzeba wspierać ten most. Mhm. A czy macie kontakt, nie wiem, ze Swietłaną Ciechanowską i z innymi działaczami, czy tu są raczej ciągłe napięcia? На дадзены момант офісу Святланы Ціханаўскай яна больш выкарыстоўвае імя палка Каліноўскага, чым мы адчуваем ад яе дапамогі. No. Зразумела? Zrozumiałem, ale może przetłumaczyć dla pewności. No tak, w tym momencie więcej Світлана Ciechanowska wykorzystuje nazwę pułka, niż my dostajemy pomocy z jej strony. Mhm. A jak dużo tych sił jest poza Białorusią dzisiaj, na które wy liczycie, że mogą się realnie włączyć w walkę o wolną Białoruś, kiedy ten moment przyjdzie? No, jest duża migracja po 20 roku. Ona liczy od 300 000 i tam już do góry, no to 1,5, ktoś mówi, miliona ludzi. Także to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. I my, jedną z celów naszego zaraz wyjazdu służbowego to jest właśnie spotkanie z tymi diasporami białoruskimi, nawiązanie kontaktów z działaczami. Też spotykamy się z różnymi przedstawicielami i organizacji pozarządowych, i rządowych. Także na to wsparcie bardzo liczymy, bo to jest ma być jakieś przedstawicielstwo, no choć taka rzesza ludzi, ono coś pokazuje, że jakiś jest problem i większość ludzi, ja myślę, że chcą powrócić do Białorusi. Jest to główną naszym celem i tutaj wszyscy musimy dążyć do tego celu, do realizacji tego celu. A czy kiedy nastąpi podpisanie jakiejś umowy zawieszającej działania wojenne, co jest możliwe w najbliższych miesiącach, no mówi się o tym tak, że to jest główny cel Donalda Trumpa. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale jakoś będzie. I co wtedy? Wojna nie będzie wygrana przez Ukrainę na razie, nie wygląda na to. No może zostać zamrożona i może Ukraina dostać czas na odbudowę. Rosja niestety też dostanie czas na odbudowę. A co wy zrobicie? Co zrobi pułk Kalinowskiego? Ну, па-першае, добра казалі, што з самай вялікай верагоднасцю гэта будзе проста замарозка сітуацыі. І все мы разумеем, што так, Расія аднавіць свае сілы год, 3, 5, і
вайна зноў распачнецца. Таму я не думаю, што полк застанецца без працы. І гэты полк кудысьці дзенецца з лаваў Збройных сіл Украіны. Гэта раз. Па-другое, шмат добраахвотнікаў з палка павяртаюцца в Европу. Больш за ўсё гэта Польша і Літва. І ёсць жаданне, каб улады Польшы і Літвы зразумелі, што гэта не небяспека для іх, а трэба выкарыстоўваць вопыт гэтых беларускіх добраахвотнікаў на карысць сваіх страны. І гэтым яны і дапамогуць нам, нашим добраахвотнікам, і таксама атрымаюць досвед, і вялікая карысць будзе для Польшы, ну, дадзены момант для Польшы, скажем так. No tak, dwie sprawy. To, że jak słusznie pan powiedział, że to będzie zamrożenie, to właśnie to zamrożenie będzie na kilka lat, a po czym to się może rozmrozić. A ten czas właśnie trzeba wykorzystywać dla szkolenia i pułku Kalinowskiego raczej nigdzie się nie zniknie z sił zbrojnych Ukrainy. A druga ważna sprawa, że Białorusini, którzy powracają ochotnicy do Polski, czy Litwy, czy innych krajów europejskich, no ich wiedzę i potencjał warto wykorzystywać w tych krajach, żeby oni mogli się podzielić, no, żeby nie było żadnego prześladowania tych ochotników, a raczej takie współpracy, wsparcie ich. A czy widzicie potencjał do, nie wiem, jakiejś walki partyzanckiej na Białorusi? Czy tam są ludzie, którzy na miejscu jeszcze, którzy są gotowi do jakiegoś zrywu? Czy wy rozważacie też wejście do Białorusi? Гэта не проста складанае пытанне. І, на мою думку, гэта калі атрымаецца, то гэта, яшчэ раз скажу, калі ўжо весь народ зразумее і паўстане. Tak, to nie jest proste pytanie, ale na pewno ten temat będzie aktywowany, tak jakby aktualizowany, kiedy cały naród w Białorusi powstanie, wtedy to będzie miało miejsce. Бо мы разумеем, зараз мы ж бачым сучасную войну, што разумець, ну, што, як гэта выглядае там партызанка, умоўна кажучы, в лесе на нейкую мець базу і адтуль нейкія рэйды рабіць. Ну, сучаснасць, якім лесе дроны, БПЛА, сродкі сувязі, спутнікі, все гэта адсочваюць. Таксама цэлыя гарады, все ў камерах назірання, дзе па твару могуць адсочыць чалавека. І яшчэ раз кажу, гэта калі народ разам весь паўстане. No, w sytuacji, takiej współczesnej sytuacji, trudno wyobrazić, że będzie taki jakiś obóz partyzancki w lesie, jakieś ukrycie, kiedy mamy taką już epokę dronów, też kamery w mieście, które wykrywają twarz, i tutaj no, nie ma co na takie liczyć, i wracamy znowu do tego, że no, cały naród już ma postać i to już będzie taka aktywna faza dla wszystkich. A w jakim stanie jest dzisiaj białoruska armia Łukaszenki? Czy liczycie na to, że jeśli dojdzie do czegokolwiek, tam będą ludzie, którzy będą mogli przejść na stronę narodu i walczyć o wolność? Czy to są karni żołnierze, którzy, tak jak KGB, będą przy Łukaszence do końca? Ну, па-першае, армія Лукашэнкі, упэўнены ў вялікай колькасці, яна не ўяўляе сабе, што такое вайна, сучасная вайна, і мы кажу, на ўласным досведзе было бачна, што чалавек можа все жыццё служыць у войску, ён нібыта вайсковы, но пака побач з ім не прылеціць снарад, ці ён не дазнаецца, ваяр ён ці не ваяр. Можна быць вайсковым, але не быць ваяром, по-першае. Tak, tak. Armia Łukaszenkowska, no ona nie zna, co to jest, co to są prawdziwe działania wojenne i nie ma tego doświadczenia, bo żeby zrozumieć, co to na przykład jest wojna, że jak obok siebie przyleci pocisk artyleryjski, wybuchnie, ty wszystko to możesz na własnej skórze odczuć. Кажу, можна все жыццё служыць у войску,
ale ty nie będziesz wojarą. Tak, No. tak, możesz tak cały czas, całe życie odbyć służbę w wojsku, ale nie staniesz się takim wojownikiem prawdziwym, który ma doświadczenie bojowe. Так, в беларускім войску таксама ёсць прафесіяналы, аб чым казалі. Мы ўсе гэта разумеем, мы не павінны недаацэньваць ворага. No, w białoruskim wojsku też są ludzie, którzy jednak są szkoleni i mają jakieś doświadczenie, także nie możemy tutaj też niedooceniać ich siły. Але на маю думку, калі ўзяць агулам все войску і нават рэпрэсіўны апарат Міністэрства ўнутраных спраў, все роўна упэўнены, што як заўжды ў жыцці ёсць тыя, магчыма, тыя прафесіяналы, невялікая частка, якая будзе ладзіць з іх боку моцны супраціў. Магчыма, ёсць адразу частка, якая прыяднаецца да нас і будзе, як в жыцці бывае, большая такая частка, якая будзе чакаць і глядзець, у які бок гэты качнецца ситуація. No, tutaj tak, ten aparat represyjny, siłowy Łukaszenki, on też, można powiedzieć, podzielony będzie na kilka na pewno takich części. Pierwsza to jaka będzie stawiała jakiś czynny opór, druga, która przejdzie na naszą, powiedzmy, stronę narodu, a trzecia, tak jak zawsze, jest taka wahająca się, która będzie patrzyła, w którą stronę pójdzie sprawa. A macie pewnie ciągle znajomych, przyjaciół, rodzinę. Czy tam jest potencjał do tego, że znaczy ci ludzie w pewnym momencie, waszym zdaniem, będą gotowi do, nie wiem, protestów, do walki, do postawienia się i zaryzykują, no bo to ryzyko jest ogromne, nie? Oni dzisiaj są torturowani, siedzą w więzieniach, jak powiedziałeś, za dowolną napisanie czegoś na Facebooku idzie się do więzienia. Czy tam nie jest tak, że ten ogień walki jest już wypalony? Пасля 20-го года зразумела, што самая актыўная частка з'ехала з Беларусі, але вось як на прыкладзе там, калі мы размаўлялі пра войска Лукашэнкі, так і таксама гэта і пра народ, аб тым, што так, ёсць там прыхільнікі Лукашэнкі, невялікая часть, але таксама ёсць тыя, хто чакаюць нас і гатовы актыўна нам дапамагаць. Ну і наша мэта галоўная, каб вось гэтая астатняя частка народа зразумела і прыядналась да нас. No, najbardziej aktywna część, wiadomo, Białorusinów wyjechała z Białorusi, ale tak jak jest jakaś część zwolenników Łukaszenki w Białorusi, też jest część, która jednak też są zwolennicy, no, powiedzmy, wolnej Białorusi. I naszym zadaniem jest to, żeby z tą częścią Białorusinów pracować. Co byście chcieli na koniec powiedzieć naszym widzom, Polakom, którzy, bo głównie Polacy nas oglądają, ale też Białorusinom, którzy tu mieszkają? Ну, трэба патлумачыць аб тым, што тыя беларускія добраахвотнікі, якія павяртаюцца назад в Польшу па тым тайным нагодам, што да іх не трэба пужацца, наадварот. Гэта больш не да народа польскага, а да уладаў, аб тым, што трэба саўмесную працу наладжваць і выкарыстоўваць патэнцыял. І былі б здзячны за дапамогу. Вайна сучасная, дронаў не хапае, і калі б нам дапамаглі ў набыцці, умоўна, там, 3-5 дронаў Mavic 3T, зараз зіма наперадзе, трэба дроны з цепловыми камерами, мы byli wельми удячны. No, przede wszystkim chodzi o naszych znowu chłopaków, którzy powracają tutaj do Polski, żeby tutaj taki bardziej apel, można powiedzieć, do władz polskich, żeby się nie bali tych chłopaków, żeby im pomagali i nawet jakoś wykorzystywali ich potencjał. No a druga taka już prośba, teraz no, wojnę nowoczesną prowadzimy i potrzebne nam są drony. To są tak zwane Mavic 3T z termowizją. Jakby się udało na przykład zebrać pomysł na kilka takich dronów, byliśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo zaraz zima
I takie drony są bardzo skuteczne do obserwacji, do wywiadu na linii frontu. Czy jest jakiś link do zbiórki, którą prowadzicie? A tutaj jest, tak, jest QR-kod do naszych namiarów, tam są i kryptowaluty, i nasze To rachunki. przekażecie ten link, Tak, ja tak, umieszczę tak. go pod nagraniem. Namawiam Państwa No. bardzo do wspierania. Так, і каб гэта было больш празрыста і дакладна, мы ў хуткім часе мэтава, вось гэта, напрыклад, Мгм. мэтавы збор на 5 мавікаў 3T зробім, каб было бачна, што вось грошы собраны Мгм. і гэта набыта. Ці наогул набытыя дроны і перададзеныя полку. Так, зробимо просто таку збірку доцільову на кілька тих дронів і покажемо, що то та квота була зібрана і що можна буде так і зробити на справоздання. A ja od siebie powiem, że jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim i Polakom, i Białorusinom, Ukraińcom, wszyscy, kto nas wspierają. A dla Polski przede wszystkim chcę powiedzieć, że teraz walczymy o wolność naszą i waszą, tak jak kiedyś było za powstanie styczniowego. Jesteśmy, mamy wspólną, długą historię i teraz naszym takim obowiązkiem razem się trzymać, wspierać się nawzajem, i walczyć aż do zwycięstwa. Wierzycie, że Białoruś będzie wolna jeszcze za waszego życia? Так. Będzie. Chcemy w to wierzyć i będziemy Po wszystko innemu. robić do tego. По-іному ніяк, і Polacy. поляці повинні, значить, краще, лепш мець кордони під Смоленськом, чим під Бrzestem і Grodno. Tak, lepiej mieć, Polacy powinni uświadomić, że lepiej mieć granicę pod Smoleńskiem niż teraz pod Brzesiem i Grodno, taką wschodnią granicę z Rosją, powiedzmy. Oby tak się stało niedługo. Bardzo wam dziękuję za wizytę i pozdrawiam też waszych żołnierzy. Jeśli mogę pozdrowić pszczołę, mojego przyjaciela, który jest, Pozdrawiamy. nie wiem, gdzie jesteście, tam gdzie jest pszczoła. Pozdrawiam cię serdecznie. Обов'язково. Bardzo dziękuję. Dzięki Dziękujemy. serdeczne. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękujemy. że byliście tutaj. Dziękuję Państwu. Napiszcie oczywiście, co sądzicie. Link do tej zbiórki zamieścimy pod nagraniem. Warto wspierać, bo to rzeczywiście chodzi też nie tylko o wolność Białorusi, ale też o nasze bezpieczeństwo. Więc wspierajmy. Wspierajmy pułk Kalinowskiego, wspierajmy Białorusinów, wspierajmy Ukraińców. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Nagraj to w blisko.